Cofamy samochodem. O! Jak dziś chcemy komfortowo jeździć autami klasy premium, to z reguły wybieramy takie SUV-y. Ale kiedyś marzyliśmy o sedanach, to one były awangardą i klasyką swojej klasy. I dzisiaj przypomnę Wam o jednym takim samochodzie, który cały czas jest w cenie i ma mnóstwo zalet. To Lexus ES. Listen to your heart, tell me who you wanna be. We can always start to believe. Listen to your heart, tell me that you understand, 'cause you are the one for me. To za to kochamy dziś SUV-y. Zobaczcie, siedzisko kierowcy jest umieszczone o około 17 cm wyżej od asfaltu niż w sedanie ES. Tutaj siedzimy wyżej, widzimy więcej, mamy też parę centymetrów więcej przestrzeni nad głową, ale możliwości regulacji kolumny kierownicy czy fotela kierowcy są w obu autach bardzo zbliżone. Tej wielkości SUV-y dają nam także sporo przestrzeni z tyłu. Ale jak szukacie prawdziwej przestronności i wygody, zapraszam do sedana, do drugiego rzędu. Zobaczcie, co się dzieje w drugim rzędzie ES-a. Dzięki dłuższemu 18 cm rozstawowi osi jest tu jeszcze więcej przestrzeni, a ja siedzę z nogą założoną na nogę. ES-em, mimo sporych rozmiarów tego auta, bardzo łatwo podróżujemy po mieście. On się słucha, ma precyzyjny układ kierowniczy i ładnie reaguje na nasze rozkazy. A oprócz tego podróżujemy w bardzo komfortowym i elegancko wykonanym wnętrzu. Zwróćcie uwagę na te detale, grube, miękkie wykończenie kierownicy. W ogóle tu jest miękko w środku, wiele takich ładnych materiałów zastosowanych do tego, żeby nam się wygodnie i komfortowo i elegancko tym samochodem podróżowało. Szczotkowane aluminium na przyciskach. No, mogę takich detali wymieniać akurat w przypadku ES-a bez liku, bo to jest samochód, który przypomina, że mamy do czynienia z klasą luksusowego sedana. ES-em, mimo sporych rozmiarów tego auta, bardzo łatwo parkować w mieście, bo samochód wyposażono w zestaw czujników i z przodu i z tyłu. Proszę bardzo, gdy podjeżdżamy do auta przed nami, to czujniki w graficzny sposób pokazują nam, ile jeszcze mamy przestrzeni bezpiecznego dojechania. Już jej nie mamy. Pojawił się czerwony alert. Gdy wyjeżdżamy tyłem z miejsca parkingowego, to system dzięki dodatkowym czujnikom wychwyci nam ruch poprzeczny samochodu na ulicy i zatrzyma ES-a tak, żebyśmy nie uderzyli w tamto auto. Tego typu luksusowy sedan powinien, zwłaszcza w trasie, górować nad SUV-em m.in. niższym poziomem głośności, niższym zużyciem paliwa i lepszą elastycznością, czyli lepszym wyprzedzaniem. I te cechy za chwilę sprawdzimy. Ale żeby pomiar był mega dokładny, nie tylko opieramy się na danych komputera pokładowego, ale także sprawdzimy sobie, ile zeszło nam paliwa do pełna zatankowanego baku. No, praw fizyki nie da się oszukać. Wyższe i stawiające większe opory nadwozie NX-a kosztowało go większe zużycie paliwa. ES to bardzo oszczędne auto. Potrzebował do 5,5 litra paliwa na odcinku pomiarowym. To, co od razu poczujemy jadąc ES-em w trasie, to bardzo dobra, wygodna pozycja za kierownicą. Ten samochód po prostu świetnie trzyma się jezdni, ładnie połyka nierówności, prowadzi się precyzyjnie i bardzo pewnie.
a za chwilę zmierzymy sobie, jak tym autem przyspieszamy przy wyższych prędkościach, czyli elastyczności tego napędu, oraz jak głośno jest w środku przy różnych prędkościach. Jedziemy po betonowej nawierzchni, w związku z czym wartości bezwzględne nie są tak ważne, jak różnice w decybelach między wnętrzem ES-a i NX-a przy prędkościach 90, 120 i 140 km na godzinę. Elastyczność, czyli sprawność wyprzedzania, stawia napęd ES-a w topie swojej klasy o mocy do 220 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o głośność, w obu autach jest podobnie głośno, ale im szybciej, tym w NX-ie jest głośniej. Marcinie, muszę się przyznać, że ta hybryda w ES-ie zaskoczyła mnie niskim spalaniem, szczególnie na trasie. Do tej pory hybrydy nie słynęły z tego. Tutaj wyszło świetnie. Z czego to wynika? Nie ma tutaj jakichś szczególnych cech tego napędu, których nie byłoby w innych modelach Lexusa. Ale na jedną rzecz chciałem zwrócić Twoją uwagę, bo musisz pamiętać, że do tej pory w Lexusach tej klasy napęd był na tylną oś. Natomiast w ES-ie jest napęd tylko na oś przednią. I moim zdaniem to jest główna przyczyna, dlaczego ten samochód zużywa tak mało paliwa. Ale to niskie zużycie paliwa to nie jest jedyny benefit, jaki mamy z zastosowania napędu na przednią oś. Bo zwróć uwagę, co się dzieje tutaj. Nie mamy już wału napędowego, a więc mamy niższy tunel. Nie mamy dyferencjału, więc mogliśmy obniżyć zawieszenie. Ten zabieg zmiany rodzaju napędu z tylnej osi na przednią daje nam 3 zasadnicze przewagi. Mniejsze zużycie paliwa, więcej miejsca w środku i większy komfort podróżowania. Marcinie, a co to jest? Ale nie dotykaj. To jest pirotechnika. To trzeba ostrożnie z tym. To wybucha. Okej. A czemu to służy, jak wybucha? Bo to jest system, który ma za zadanie chronić pieszych w przypadku zderzenia. Okej. Czyli jak pieszy wpada nam na maskę, że tak powiem. No właśnie, to zamknijmy maskę, to będzie lepiej to widać, bo zobacz. Szczególnie w samochodach niskich, na przykład typu sedan, jakim mamy do czynienia teraz, odległość między maską czy pokrywą silnika a samym silnikiem jest bardzo niewielka, więc nie ma tej naturalnej strefy zgniotu, która by amortyzowała upadek pieszego mniej więcej w tym rejonie. Dlatego w przypadku wykrycia zderzenia te siłowniki podnoszą nam tylną część maski, właśnie tworząc tą przestrzeń, w której pieszy może, powiedzmy, upaść bardziej w miękkie niż od razu w silnik. I to są siłowniki jednorazowe. Tak, pirotechnika to wybuchnie i już podlega wymianie. You're only getting braver, braver, braver. Steady on till you scare the fear away. Kasiu, po co Lexusowi w czasach SUV-ów taki sedan? Robert, ten E-segment, czyli segment ES-a, to jest cały czas bardzo znaczący segment w rynku premium. Około 10%, czyli mniej więcej 10 000 samochodów rocznie. No jak widać, jesteśmy tutaj bardzo obecni, bo od początku roku, patrząc na rejestrację po czerwcu, cały czas jesteśmy w top 3, więc jak widać, rzeczywiście ci klienci chętnie wybierają ES-a też. Okej, można sobie te auta zamawiać, ale jak z dostępnością tych samochodów? I tutaj bardzo dobra wiadomość, bo mniej więcej 2-3 miesiące i auto w bardzo dobrej specyfikacji, którą dzisiaj pokazywaliśmy w Business Edition, można mieć u siebie. Zresztą nic dziwnego, że klienci chętnie wybierają ten samochód, bo mamy tutaj świetną cenę. Cena tego samochodu to niecałe 235 000, a rata taka startowa najmu Kinto to jest 1700 zł miesięcznie. There's gonna be some danger, danger, danger. You're only getting braver, braver, braver. Steady on till you scare the fear away. Hybrydy Lexusa nie tylko mało palą, ale są też wyjątkowo bezawaryjne. ES-y w serwisach autoryzowanych Lexusa goszczą nadzwyczaj rzadko. Czy wiecie, że tylko 10% ES-ów z przebiegami do 100 000 km miało kiedykolwiek wymieniane tarcze i klocki hamulcowe? Rekordzista z 2020 roku ma dziś przebieg ponad 360 000 km bez żadnej awarii. A teraz ciekawostka o zdalnym sterowaniu ES-em. Za pomocą aplikacji Lexus Link. Możemy zdalnie otworzyć, zamknąć drzwi. Możemy także uruchomić zdalnie klimatyzację. A gdy wyjdziemy z auta, Lexus Link poinformuje nas o niedomkniętych drzwiach albo o opuszczonych szybach.
Dziś to nie jest czas sedanów, ale jeżeli lubicie prowadzić samochód, sprawia Wam to przyjemność, warto przyjrzeć się Lexusowi ES. To samochód mający mnóstwo miejsca w środku, cichy, komfortowy, pewnie się prowadzący, a do tego jego napęd hybrydowy zużywa bardzo mało paliwa. Dziś Lexus przygotował specjalną ofertę promocyjną na ES-a z bardzo dobrą ratą miesięczną. Warto zajrzeć do salonu.